Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na bardzo wyczekiwanym przez Was długo filmie, czyli na ulepszeniach drukarki 3D Two Trees Sapphire Pro. Część 4 to będzie i czekaliście na nią prawie lub już nawet 4 lata. Długo. No ale w końcu zebrałem się i oto będzie właśnie to. Słuchajcie, na początek mała informacja. Część założeń i rzeczy, które mówiłem w tamtym filmie, przez 4 lata miała prawa się pozmieniać i być nieaktualna. Tak właśnie jest. Część z tych rzeczy, o których tam mówiłem, że zrobię, to nie zrobiłem. Część zrobiłem, a to, co planowałem, pewnie już też może się nie pojawić. Także miejcie to na uwadze, że jednak było trochę przerwy i może to nie do końca współgrać z poprzednimi częściami. Tak czy inaczej, zapraszam. Podzieliłem te wprowadzone zmiany na takie grupy. Pierwszą z nich są zmiany mechaniczne, kinematyczne, czyli ogólnie wszystko, co się rusza i ma bezpośredni wpływ na tworzenie wydruków. Także pierwszą zmianą będzie, a raczej było, zainstalowanie silników Misumi 0,9 stopnia. One miały na celu zminimalizować VRF, czyli takie pionowe prążki, które możecie tutaj teraz zobaczyć. Link do tego wątku na stronie Prusy macie w opisie. Tam jest ogólnie bardzo dużo rzeczy i sposobów, na które ludzie próbowali ten problem zminimalizować. Różne są rozwiązania, głównie to się sprowadza do zainstalowania dość drogich markowych silników. Niestety w moim przypadku to nie do końca się sprawdziło. Te silniki, oczywiście efekt został zminimalizowany, ale chodziły dużo głośniej i drukarka wpadała w dość duży rezonans już przy 130 mm na sekundę, co spowodowało, że musiałem finalnie założyć dampery i wyciszać te silniki, mimo że już tam jest TMC i to jest wyciszone. No i różne tego typu problemy były, szczególnie przy wyższych prędkościach, gubienie kroków i tak dalej, więc finalnie zdecydowałem się ich pozbyć. No i to była słaba inwestycja, bo same te dwa silniczki wraz z przesyłką kosztowały mnie prawie 500 zł. Finalnie sprzedałem je dość tanio na jednej z aukcji, które robiłem na grupie. Także przypominam, warto na niej być, bo czasem coś takiego tam się znajduje i można wyrwać to tanio. Nie robiłem żadnych bezpośrednich porównań między tymi silnikami a tamtymi. Nie mam też już tych modeli, ponieważ to dawno to było. No i niestety musicie mi uwierzyć na słowo. W tej drukarce uważam, że nie warto. Może bardziej w układach kartezjańskich to by się lepiej sprawdziło. Ale pamiętajcie o tym, że gorzej będzie przy wyższych prędkościach. Więc finalnie wróciłem do silników 1,8 stopnia. Natomiast tutaj już markowych od firmy LDO, bez damperów. One są już tańsze. No i to sobie fajnie działa. Jeżeli chodzi o silnik osi Z, to tutaj również były zmiany. W tamtym filmie ostatnim pamiętam, że były jakieś kombinacje ze sprzęgłami Oldhama, z trzymaniem tej śruby na górze. Ach, jakie to skomplikowane. Więc finalnie postanowiłem przetestować podejście Prusy, i zainstalować po prostu silnik ze zintegrowaną śrubą. Tutaj też był jakiś lepsiejszy ten silnik, niestety marki nie pamiętam. Śruba była troszkę za długa, trzeba było ją przyciąć, ale finalnie to plus jakaś samosmarowna chyba nadkrętka, która tam teraz jest bardzo prostym rozwiązaniem i przynajmniej na tej głównej wysokości, na której się drukuje, jest to wystarczająco dobre. Nie ma żadnego tam specjalnie dużego, widocznego falowania. Nie jest to rozwiązanie idealne, ale przede wszystkim jest proste, i działa. Oczywiście o ile w miarę to jest wszystko ustawiane prosto, bo jeżeli macie pokrzywioną drukarkę, to będą problemy. Chińczycy też na AliExpress robią bardzo fajne te sprzęgła Oldhama, dość wysokiej jakości i precyzji. Jak ktoś chce się pobawić, to znajdzie tam coś dla siebie. Finalnie prawda jest taka, że i tak każde z tych rozwiązań wprowadza tam pewne anomalie, jak te warstwy się układają. Mogą jedne wychodzić troszkę grubsze, inne cieńsze. Każde rozwiązanie ma jakiś tam swój minus. Kiedyś myślałem, żeby zrobić ten stół podnoszony na paskach, żeby tam był silnik z przekładnią ślimakową i ogólnie wcześniej z przekładnią, żeby zwiększyć rozdzielczość i pasek. To by było bardzo fajne, bo byśmy odeszli od tych problemów, które powoduje centrowanie śruby i nakrętki. Natomiast to jest też trochę zabawy i już nie chciało mi się takich rzeczy robić, ewentualnie w jakimś innym projekcie. Widziałem natomiast takie projekty, możecie sobie poszukać, fajne. Ma też swoje minusy, ponieważ pasek w komorze z temperaturą też może tam reagować na temperaturę i tu się inne anomalie pojawiają, ale na to też są rozwiązania. Także poszukajcie, jeżeli jesteście zainteresowani. Kolejna zmiana to Hemera i to w wersji Direct. Wcześniej był Bowden, ale na temat Bowdenu to już się produkowałem
filmie o ulepszaniu i 3 megi, także nie będę się powtarzał. Fajny ekstruder, natomiast niestety ciężki jako zestaw. Później wyszedł jeszcze cieńszy silnik, który również zamontowałem. To troszkę poprawiło te problemy z masą, ale w dalszym ciągu jest to dość ciężkie rozwiązanie i wydaje mi się, że dzisiaj są te rozwiązania znacznie lepsze i lżejsze. Do tego oczywiście musiałem zrobić sobie uchwyt, to prawdopodobnie był przerobiony z jakiejś innej karetki. Macie pewnie też do tego link w opisie. Ogólnie wszystkie rzeczy, które ja projektowałem, to u mnie na Thingiverse znajdziecie. Kolejna zamontowana tutaj rzecz to dysza CHT 0,5 mm. Przeszedłem z tych 0,4 na 0,5, ponieważ głównie drukowałem troszkę większe rzeczy, które nie wymagają takiego detalu, a wejście z tym rozmiarem dyszy wyżej pozwala drukować powiedzmy z mniejszymi problemami i ogólnie troszkę szybciej. No a ten detal jakby nie jest dla mnie ważny w tym, co drukowałem, więc nic nie straciłem, a zyskałem prędkość i prostotę. Natomiast jeśli chodzi o samą dyszę, to uważajcie przy przykręcaniu, bo jest delikatna i łatwo ją ukręcić. Ona ma dużo pustego miejsca w środku i nawet mi się zdarzyło ją ukręcić. Warto więc użyć grzechotki, można ją wydrukować albo odpowiedniego klucza dynamometrycznego. Tutaj również nie robiłem żadnych specjalnych testów, to macie pewnie na CNC Kitchen. Pamiętam, że tam takie testy były robione. Ja mogę tylko dodać, że wydruki, które robiłem z tą nową dyszą w porównaniu do tych poprzednich, założenia są takie, że oba wydruki były takie same, ta sama prędkość, ta sama temperatura. No te na zwykłej dyszy miały czasem braki w tym wypełnieniu. Widać było, że kiedy on jest drukowany z dużą prędkością, no tam brakuje trochę temperatury. Na tej nowej dyszy, mimo nie zmieniania temperatury, wyglądało to znacznie lepiej. Także zmiana na plus, jeśli chcecie szybko drukować, nie podnosząc za dużo temperatury. Idąc dalej, mamy tutaj customową płytę pod stół. Ta oryginalna była cienka, chińska i tak dalej. Zaprojektowałem sobie podobną i zamówiłem i u jakiegoś gościa na Allegro. Jeśli tu jest, to pozdrawiam. Żeby wyciął mi, nie wiem z jakiego materiału, ale poprosiłem, żeby to była stal i żeby była sztywna. No i faktycznie dobrał mi taki materiał. Bardzo sztywny i bardzo ciężki. Jest na tyle ciężki, że stół czasem potrafił sobie nawet sam zjechać pod własnym ciężarem, co na poprzednim się nie zdarzało i ogólnie cała konstrukcja zrobiła się dość ciężka. Trudno tutaj powiedzieć bez jakichś faktycznie laboratoryjnych badań, czy to coś faktycznie poprawiło, no ale jest i pozwoliła zamontować stół nad tą płytą w taki sposób, w jaki montowałem w i3 Medze, czyli bez sprężyn, tylko tak na sztywno. Kolejna zmiana, mam wrażenie, że jedna z bardziej wartościowych, mimo że dość tania, no to zainstalowanie optycznej krańcówki. Słuchajcie, dzięki temu, że to wtedy zamontowałem, to przez te 4 lata i więcej ja tego stołu ani razu nie musiałem poziomować, ani specjalnie ustawiać Z offsetu. Ten parametr, który został ustawiony raz, no to już zawsze był prawidłowy. Ewentualnie jak coś się tam, wiecie, rozkręcało, przykręcało dyszę, no to tutaj się uciec nie da i trzeba było ten offset ustawić na nowo, ale no był zawsze dość podobny, także to jest super sprawa. Żadnego poziomowania, żadnego BL Toucha. Na tak małym stole to szkoda na to czasu, bo jak drukujecie coś naprawdę malutkiego, no to ten stół potrafi się więcej mierzyć i ustawiać niż trwa ten wydruk. A jeżeli jeszcze coś musicie poprawić, jakiś parametr startowy, coś tam nie wyszło na pierwszej warstwie, no to jest frustrujące. Coś takiego ma sens przy większych stołach, tych przynajmniej 300 na 300 mm. Tutaj szkoda zachodu. Można naprawdę kupić płaską taflę, jeżeli dobrze wypoziomujecie tu i nie naprężycie tej grzałki, no to naprawdę to wystarcza, nie trzeba niczego więcej. No ale wiadomo, wtedy nie ma czym się pochwalić kolegom, jak to wam się drukarka tutaj fajnie nie mierzy i nie kompensuje, prawda? Okej, czas na jedną z moim zdaniem fajniejszych rzeczy, która tutaj była robiona, czyli Bird Air. Jakoś tak się to tam nazywa. W każdym razie chodzi o to, że zamiast wentylatora, który poprzez kanał dmucha nam i chłodzi wydruk, mamy pompkę. Pompka tłoczy powietrze poprzez silikonowy wężyk finalnie do takiej dyszy zrobionej z aluminiowej rurki i pozwala precyzyjnie wycelować tym strumieniem powietrza, żeby chłodzić dokładnie to, co chcemy, a oprócz tego to powietrze ma dość duże ciśnienie, więc można to robić bardzo skutecznie. Jeżeli ktoś ma zamkniętą komorę, to dodatkowo powietrze wyciąga ze zewnątrz, więc różnica temperatury jest jeszcze większa. A żeby było śmieszniej, to jeszcze tutaj na różnicę temperatur pozytywnie
wpływa termodynamika. No, sprężane powietrze, czyli w pompce, nagrzewa się, dlatego ta okolica jej jest dość ciepła, a rozprężane powietrze wchłania energię z otoczenia, czyli w tym przypadku jest dodatkowo chłodniejsze i chce wchłonąć energię, czyli ciepło. Podobne zjawisko występuje w kartridżach od CO2, jeżeli je rozprężycie, czy to gazując wodę, czy może strzelając jakiegoś pistoletu na kulki. Robi się on dość zimny, a nawet mrożący właśnie z tego powodu. Ze względu na dość dużą moc używam tutaj maksymalnie 40%, w zależności oczywiście od materiału, no i tego, co się drukuje, bo jeżeli jest most czy coś tam, no to wiadomo, program sobie wybiera trochę większą moc. I tutaj jest ciekawy problem do rozwiązania, ponieważ sterować tym silnikiem nie możemy bezpośrednio z płyty głównej, on wymaga dość dużego prądu, więc tutaj trzeba zamontować osobny układ, który na podstawie wypełnienia sygnału PWM, który wcześniej sterował bezpośrednio wentylatorem, będzie sterował nam mocą podawaną na ten silnik, tak żeby on chodził płynnie, czyli jakby tego silnika nie chcemy sterować sygnałem PWM, bo on będzie dość nieprzyjemnie pracował i pewnie długo nie pożyje. Chcemy po prostu za pomocą wypełnienia sterować napięciem, które idzie na ten silnik. No i znalazłem taki układzik, nie pamiętam niestety jak się nazywa, ale jeżeli go znajdę, no to będziecie mieli link w opisie, pokażę wam też tutaj zdjęcie. W każdym razie jest to polski układ i znalazłem go na polskim serwisie aukcyjnym. Samo rozwiązanie tak standardowo nie jest ciche. Ta pompka jest dość głośna, ale da się ją wyciszyć. Trzeba było wydrukować 2 tłumiki. Jeden zamontować przed pompką, a drugi za pompką. Potem jest to znośne, a zresztą posłuchajcie. Nie jest to tak ciche jak kartezjańska drukarka z TMC i zwykłym fajnym wentylatorkiem, no ale tutaj ta Core XY no już sama w sobie jest głośna mimo zainstalowanych TMC-ków, tak więc niestety, ale absolutnej ciszy tutaj się nie uzyska. Jak będziecie googlować tego Bird Air, to pewnie zobaczycie takie dysze, które mają pętelkę na końcu i wiele małych otworków. Szczerze, szkoda zachodu to robić, ponieważ te rurki są tak cienkie. Ta rurka, która ja mam, ma bodajże 2 mm z zewnątrz, albo 3, tutaj już nie pamiętam. W każdym razie ona jeszcze musi mieć przepływ, więc te jej ścianki są turbo cienkie i naprawdę łatwo to zepsuć. Niełatwo uformować taką końcówkę, no i też ona się zużywa. Podczas drukowania może się zaklejać, jak coś uderzycie, no to ona się zgniecie, no już tu potem ciężko przywrócić. No i też robienie tego, no to jest takie niezbyt wdzięczne, o tak bym powiedział. Także ja bym tutaj aż tak nie szalał z tym. Taki dziubeczek, jak finalnie z nim skończyłem, jest więcej niż wystarczający i w większości przypadków i tak da lepsze rezultaty niż zwykły wentylator. Chłodzenie za pomocą tej pompki też znacznie szybciej reaguje na zmianę, więc jeżeli używacie jakiejś dynamicznej prędkości wentylatora, która czasem się włącza na chwilę, żeby mocniej coś schłodzić, jakiś mały element, który krótko się drukuje, no to wasz wentylator może nawet nie zdążyć się rozpędzić, żeby to powietrze mocniej dmuchnęło. A tutaj odpowiedź jest natychmiastowa w porównaniu do wentylatora. Dobrze, teraz czas na troszkę mniej istotne zmiany, czyli na przykład zaczniemy sobie od softu. Oczywiście jakiś tam Marlin, rozwiązane zostały problemy z randomowymi ruchami w końcu. To jest notatka sprzed 4 lat, więc podejrzewam, że był jakiś taki problem i był właśnie spowodowany ustawieniami czy wersją. Teraz to na pewno nie występuje. Wizualnie interfejs trochę się zmienił, więc pewnie zauważycie zmiany. I tutaj takie małe wyjaśnienie, jeśli chodzi o moje repozytorium na GitHubie, ponieważ widziałem nieraz wiele problemów, czy to na grupie, czy w komentarzach. Podkreślałem tam zawsze, że to jest repozytorium do trzymania ustawień mojej drukarki. I ja ją czasem zmieniam, mimo że nie ma filmów. Te ustawienia też są dobrane do moich zmian, więc nie dziwcie się, że jeśli to zainstalujecie, to będą się działy dziwne rzeczy. Był tam branch, który odpowiadał stokowej wersji, natomiast on jest od lat nieutrzymywany. Dlaczego? No dlatego, że nie mam jak tego testować, ponieważ moja drukarka przeszła zmiany, no i nie ma tego jak zrobić. Wracając do zmian, no to miałem kiedyś nadmiar maty butylowej.
a moja drukarka z podstawy wydawała dość dziwne dźwięki. W sensie miałem wrażenie, że ta dolna obudowa jest takim jakby pudłem rezonansowym, które wzmacnia te wibracje z góry, więc wpadłem na świetny pomysł, żeby okleić to wnętrze taką matą butylową. Raczej nie warto tego robić. Ten dźwięk się troszkę zmniejszył, no ale przede wszystkim co się stało, no to ta obudowa zaczęła być bardziej nieprzepuszczalna, jeśli chodzi o fale radiowe, więc ESP, które tam w środku było i pozwalało się z drukarką łączyć zdalnie, no przestało łapać zasięg Wi-Fi i trzeba było tak samo jak w i3medze dorobić zewnętrzną antenkę. Idziemy dalej i teraz czas na nowe paski, rolki na silniku, absolutnie wszystko, czyli tam gdzie jeździ pasek. To w sumie powinno być chyba w tej pierwszej grupie, no ale mniejsza. Często oryginalne rolki czy paski, znaczy oryginalne z chińskich drukarek, są dość niskiej jakości. Mogą mieć bicie, łożyska niezbyt płynnie pracują i mają takie, wiecie, skrobanie, szorstko pracują i tak dalej. Takie wszystkie rzeczy mogą mieć wpływ na jakość powierzchni, bo to się bezpośrednio przekłada na to, jaki ruch posuwisty wykonuje ta dysza. Więc jak jakieś tam drgania wejdą z łożysk, no to wejdą też na dyszę. No i to może być widoczne. Tak więc to wszystko wymieniałem. Dużo miałem tych rolek i szukałem takich wysokiej jakości. Moim zdaniem i tak nie warto się tym zajmować, więc odradzam. Dodatkowo też jeśli chodzi o te tylne rolki, no to zrobiłem nowe mocowanie. Pierwotnie był to wydrukowany element, który był przykręcany i do górnej części i do tego profilu aluminiowego. To jeżeli się drukarkę rozkręca było bardzo niepraktyczne, dlatego zwyczajnie wydrukowałem sobie taki oto element, przewierciłem od góry w miejscu, w którym powinno to być i wkręciłem dużą śrubę. No i w ten sposób powstała nowa ośka, taka bardziej solidnie zamontowana niż na tym plastikowym uchwycie. Wasze oczęta mogły również zauważyć takie oto dziwne pryszcze na górze tej drukarki. Są to nakrętki, tak, dobrze widzicie. Ta górna płyta to amelinium i to amelinium miało gwint, dość krótki. Odkręcając i przykręcając te szyny łatwo go ukręcić, no i ja trochę tych gwintów poukręcałem, znaczy pozrywałem. No i jak to rozwiązać? No tylko tak, przewiercając się na wylot i skręcając to na siłę śrubami i nadkrętkami. To jest właśnie to, bo o to czasem pytaliście, nic specjalnego, zwyczajnie forma naprawy. Teraz jeszcze jako ciekawostkę powiem wam o takim fajnym bloku grzejnym zintegrowanym z grzałką i czujnikiem, który jest jednocześnie bardzo kompaktowy, a grzałka okrągła i ogrzewa dyszę dookoła. Pan Chińczyk robi coś takiego i nazywa się to CHC na przykład PT1000. Można sobie to zakupić. Wygląda to dość fajnie i miałem to tutaj montować, jak jeszcze się bawiłem, no ale że teraz tego nie robię, no to raczej się to nie pojawi, no ale jako inspiracja pokazuję wam, no bo pomysł wydaje się całkiem fajny. Potencjalnie też to szybciej reaguje na zmiany temperatury, no ale wiadomo, pojemność cieplna mniejsza, więc może to mieć różne konsekwencje. No i dobrnęliśmy do końca, to jest wszystko. No mogło być tego też więcej, ale już wszystkiego nie pamiętam. Nie wszystko też ma jakieś dowody, żeby warto było to pokazywać. W każdym razie tutaj mam do was kilka prostych wydruków. Nie mam za dużo filamentu, więc 3 podstawowe rzeczy. Łódka, kostka, marwin, jeszcze jakąś tam część, którą znalazłem, a i jeszcze test drukowania mostów, żeby zobaczyć, jak ona sobie radzi z tym nadmuchem bezpośrednim. Pamiętajcie, że ja już od dawna nie próbowałem robić jak najbardziej perfekcyjnych wydruków, więc te takie nie są i też ta drukarka ani nie była kalibrowana specjalnie do tego. Filament jest stary i pewnie też trochę zawilgnięty, więc no może tutaj nie być nic specjalnego do oglądania. Bardziej chodziło o to, żeby eksperymentować i bawić się tą technologią, czy z tymi zmianami, które można było tutaj wprowadzać. A jeśli przy okazji odkryje się jakąś dobrą kombinację, no to się nią podzielić. Jedyne co zrobiłem z tymi wydrukami, to pousuwałem troszkę nitek, które tutaj powstały. Jak mówiłem, filament jest stary, pewnie retrakcja nie działa idealnie. No i jest jak jest. To na co warto zwrócić uwagę, no to na wyniki chłodzenia. Pewnie głównie na Marvinie, bo to nie jest prosty wydruk pod tym względem. Jest tutaj naprawdę nieźle. Nie jest idealnie, ale jest bardzo dobrze. I jak na prostotę tego, co trzeba zrobić przy karetce, jeżeli robicie jakąś customową, jest to świetny wynik. Pamiętajcie o tym, że dzięki temu, że wystarczy przyczepić jakąś rurkę, to nie trzeba projektować super wielkich jakichś tam fandaktów, które będą pasowały akurat do tej. No nie, wystarczy rurkę nawet tretytką przyczepić i już będzie dobre chłodzenie. Może wizualnie to nie są perfekcyjne wydruki, ale tak wymiarowo i
jeśli chodzi o spasowanie rzeczy, które robiłem, to byłem naprawdę zadowolony. Ogólnie dzisiaj już niespecjalnie jej używam, bardziej jako narzędzie, takie jak młotek czy śrubokręt, czyli jak trzeba wbić gwoździa, to biorę młotek, a jak trzeba dorobić jakąś część, to biorę drukarkę i nie bawię się tym tak jak kiedyś, więc nie będę w nią już jakoś specjalnie inwestował czasu. Jeśli chodzi o ocenę tych wydruków, no to pozostawiam ją wam. W dobie Bambu, no to wiadomo, nie ma tutaj nic specjalnego, szczególnie też jeśli chodzi o czasy, no bo ten statek drukował się godzinę 17, co kiedyś mogło robić wrażenie przy tej jakości, ale dzisiaj mamy te fajne drukareczki, które biją to na głowę. Ten konkretny model będę niedługo sprzedawał, bo chciałbym się przesiąść na Bambu Mini, także jeżeli ktoś już teraz jest zainteresowany, no to zapraszam na grupę, bo pewnie tam będę to ogłaszał. No i tym właśnie odcinkiem chciałbym zamknąć finalnie i ostatecznie serię na temat drukarki Two Trees Sapphire Pro. Chciałbym również podkreślić, że Bambu Mini kupię tylko i wyłącznie, jeżeli odczuję brak tej drukarki, więc nie pytajcie, kiedy to będzie. O ile będzie. A tymczasem to wszystko, elo.